Rozpoczęliśmy nasz kurs, nasi uczestnicy, nasi studenci biorą w nim udział, no i oczywiście chcielibyśmy wiedzieć, na ile aktywnie biorą w tym kursie udział i jak im idzie. Więc w tym filmie chciałbym pokazać, gdzie znaleźć najważniejsze informacje na temat tego, zarówno jak poszczególni studenci, ale też jak grupa jako całość sobie w kursie radzi. Zacznijmy najpierw od poszczególnych studentów. Oczywiście, kiedy wejdziemy na listę uczestników, zobaczymy wszystkich uczestników naszego kursu z najbardziej podstawową informacją, czyli kiedy po raz ostatni ci uczestnicy byli w kursie. Natomiast kiedy klikniemy nazwisko wybranego studenta i przejdziemy na zakładkę Więcej, możemy zobaczyć raporty na temat tego studenta. I te raporty są kilku rodzajów. Najważniejsze tak naprawdę, najbardziej przydatne raporty to są raporty streszczenie raportu i pełny raport. Streszczenie raportu pokazuje nam informację, co dany student czy studentka zrobił w całym kursie, w podziale na poszczególne moduły i wszystkie aktywności, wszystkie elementy, zasoby znajdujące się w kursie. Czyli widzimy, że nasza Anna do zasad udziału w kursie zajrzała 2 razy, po raz ostatni zajrzała 1 marca. Widzimy również, że potwierdziła zasady udziału w kursie, czyli wzięła udział w tym głosowaniu. Widzimy, że zajrzała do literatury podstawowej, czyli w przypadku zasobów widzimy, ile razy student do danego zasobu zajrzał, a w przypadku na przykład forów dyskusyjnych, tak jak tutaj pytania do tematu, widzimy, ile student napisał wiadomości w danym forum dyskusyjnym. W przypadku lekcji zobaczymy, czy lekcja została rozwiązana i z jakim wynikiem. W przypadku testu, tak jak tutaj widzimy w module Wiedza o górach, test numer 1, czy znasz nasze góry, w przypadku testu zobaczymy informację, jaką ocenę student otrzymał za ten test. Przy czym uwaga, to, że student tutaj otrzymał, czy studentka otrzymała konkretną ocenę, to nie znaczy, że ta ocena wynika z jednego podejścia. Tego nie wiemy z tego raportu ogólnego. Natomiast jeśli wrócimy na stronę z informacjami o naszej studentce i zamiast do streszczenia raportu wejdziemy w pełny raport, zobaczymy te same informacje, ale na większym poziomie szczegółowości, czyli na przykład w przypadku forum dyskusyjnego pytania do tematu w module Wiedza o górach widzimy nie tylko, że studentka napisała jedną wiadomość, ale widzimy treść tej wiadomości. W przypadku lekcji zobaczymy na przykład informacje na temat tego, ile stron w lekcji student wyświetlił. W przypadku quizu, tak jak tutaj mamy test pierwszy, czy znasz nasze góry, zobaczymy nie tylko wynik ostateczny, ale też zobaczymy, ile razy studentka przystąpiła do tego testu, że ten wynik jest średnią z 2 podejść. Czyli studentka 2 razy podeszła do tego testu i ostatecznie otrzymała wynik dobry. I to są najważniejsze informacje na temat studenta. Natomiast czasami w przypadkach, kiedy na przykład będziemy musieli rozstrzygnąć jakieś sytuacje konfliktowe, wątpliwe, będziemy chcieli sprawdzić konkretne działania studenta w naszym kursie, możemy skorzystać z podglądu logów. Albo dzisiejszych, czyli logów z dnia dzisiejszego. Widzimy wtedy, w jakich godzinach ta studentka pracowała w dniu dzisiejszym i widzimy konkretny zapis, kliknięcie po kliknięciu, co studentka w naszym kursie robiła. Czyli poczynając od dołu strony, wyświetliła kurs, stronę główną tego kursu o godzinie 20:26. Następnie zajrzała do książki Zasady udziału w kursie. Zobaczyła jeden z rozdziałów tej książki i wróciła na stronę główną kursu, a następnie weszła do głosowania i zagłosowała, ponieważ mamy tutaj opcję wybór dokonany i równocześnie dzięki temu, że dokonała wyboru, zostało zaktualizowane jej ukończenie tej aktywności, tego głosowania. Więc widzimy kliknięcie po kliknięciu, co student robił.
Oczywiście w większości przypadków nie ma sensu analizować tych informacji, ale te informacje mogą się nam przydać, tak jak wspominałem, w sytuacjach, kiedy na przykład mamy jakieś wątpliwości co do tego, czy student faktycznie gdzieś w jakimś zasobie był, czy coś widział, albo chcemy sprawdzić konkretnie, o której godzinie student wszedł do testu, a na przykład jeśli mamy jeszcze dodatkowo test podzielony na ekrany, czyli nie wszystkie pytania w teście są na jednym ekranie, tylko każde pytanie jest na odrębnym ekranie, to wtedy będziemy widzieli w tych szczegółowych logach dokładnie, o której godzinie student na którym ekranie testu był. Więc takie bardzo szczegółowe informacje możemy tutaj zobaczyć. Tak jak wspominałem, nie ma sensu w większości przypadków tego analizować, chyba że mamy jakieś sytuacje wyjątkowe. Oprócz sprawdzania, jak dany student sobie radzi w naszym kursie, może nas też interesować informacja, jak sobie studenci wszyscy radzą w jakimś elemencie kursu. Najczęściej to będzie dotyczyło na przykład testów czy zadań. Zobaczmy sobie to na przykładzie testu. Kiedy wejdziemy do testu, widzimy przede wszystkim informację, ile razy został ten test rozwiązany, ile podejść zostało wykonanych. Przy czym oczywiście ta informacja, jak widać, nie mówi nam o tym, ile osób go rozwiązało, tylko ile podejść zostało wykonanych, ponieważ może się okazać, że te dwa podejścia były wykonane przez jedną osobę. Kiedy klikniemy na link z liczbą podejść, zobaczymy właśnie, kto i kiedy i z jakim wynikiem ten test rozwiązał. Czyli widzimy, że faktycznie w tym przypadku oba podejścia były wykonane przez Annę i widzimy kiedy, zarówno datę i godzinę rozpoczęcia, jak i datę godziny zakończenia rozwiązywania tego testu. Widzimy czas, który został spędzony przez Annę w tym teście i jaką ocenę otrzymała przy każdym z tych podejść oraz jak odpowiadała na poszczególne pytania. Czyli możemy sobie sprawdzić bardzo szczegółowo przebieg tego testu. Jeżeli byśmy chcieli konkretne odpowiedzi studentki poznać, no to klikamy w przegląd podejścia i wtedy zobaczymy konkretnie, że na przykład w tym podejściu, w pytaniu pierwszym studentka pomyliła się w przypadku Gór Świętokrzyskich i Sudetów, a Karpaty umieściła poprawnie. W przypadku testów warto oprócz wyników poszczególnych studentów, warto również zajrzeć w menu Administracja do sekcji Wyniki, ponieważ tutaj mamy nie tylko oceny, czyli ten ekran, na którym już byliśmy, ale mamy też ekran z odpowiedziami, gdzie mamy podsumowanie konkretnych odpowiedzi, które były przez studentów udzielane na każde z pytań. Ten ekran może być na przykład przydatny w sytuacji, kiedy mamy pytania z krótką odpowiedzią, gdzie studenci mają za zadanie wpisać jakieś słowo, gdzie nie wybierają jednej z kilku opcji, ale mają napisać odpowiedź sami. I wtedy możemy sprawdzić, jakie odpowiedzi studenci wpisują. Czyli akurat w tym przypadku w obu podejściach studentka Anna wpisała poprawnie słowo Dunajec. Ale w takich przypadkach, kiedy studenci mogą w swobodny sposób napisać swoją odpowiedź, czyli w przypadku pytań z krótką odpowiedzią, warto jest zajrzeć tutaj, żeby sprawdzić, czy przypadkiem studenci nie wpisali jakichś odpowiedzi, których my nie przewidzieliśmy jako poprawne, ale które jednak powinny być uznane jako poprawne. I wtedy tutaj na tym ekranie właśnie zobaczymy te wszystkie odpowiedzi udzielane przez studentów. Możemy też skorzystać z ekranu ze statystykami na temat testu i bardzo przydatny ekran, kolejny w tej sekcji z wynikami, ekran z ocenianiem ręcznym. Ten ekran jest przydatny tylko wtedy, jeśli w teście znajdują się jakieś pytania typu esej, ponieważ testy na platformie mogą zawierać nie tylko pytania, które są sprawdzane w sposób automatyczny przez platformę, ale możemy również dodawać do testu pytania esejowe, gdzie studenci mogą napisać swobodną wypowiedź, którą następnie oczywiście my musimy sprawdzić osobiście. Nie można tego sprawdzić w sposób automatyczny. I te pytania znajdziemy właśnie tutaj na tym ekranie.
jeśli nasz test takie pytania esejowe zawiera. I wreszcie, skoro mówimy o sprawdzaniu aktywności studentów w danym elemencie kursu, to zauważmy również, że w każdym elemencie kursu mamy możliwość sprawdzenia logów w tym konkretnym elemencie, czyli weszliśmy w tej chwili do testu i kiedy klikniemy w menu Administracja opcję logi, to zobaczymy wszystkie logi różnych studentów. Akurat w tym przypadku tylko Anna fikcyjna w tym teście odpowiadała. No i mamy też prowadzącego, który tworzył test i go przeglądał, ale jako prowadzący. Natomiast w tym miejscu właśnie zobaczymy logi wszystkich studentów, którzy w tym teście cokolwiek robili, niezależnie od tego, czy rozwiązywali ten test, czy po prostu tylko wyświetlili stronę wstępną do tego testu. No i oczywiście korzystając z tych filtrów, które się znajdują na górze strony, możemy sobie ograniczyć, że interesują nas logi z konkretnego dnia, czy tylko ewentualnie którejś konkretnej osoby, czy wszystkie czynności na przykład. Mogą nas interesować tylko logi dotyczące wykonania czegoś przez studentów, czyli dokonania wpisu, prawda? Czyli czy dokonania modyfikacji jakiejś. W zależności od tego oczywiście, o jakim rodzaju aktywności w kursie mówimy, czy mówimy o teście, czy mówimy o quizie. Nie zawsze będą nas interesowały wszystkie logi, ale na przykład tylko logi, gdzie studenci test rozwiązują, albo tylko logi, gdzie studenci w forum dyskusyjnym coś napisali. I kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to aspekt całego kursu, czyli oprócz przeglądania aktywności pod kątem danej osoby, danego studenta, czy pod kątem danej aktywności, czy danego elementu kursu, możemy też oglądać raporty dotyczące całego kursu. Oczywiście będą one dostępne ze strony głównej kursu. Znajdziemy je w menu Administracja pod linkiem Raporty. Jednym z najciekawszych i najbardziej przydatnych jest raport ukończenia aktywności. Ten raport ma zastosowanie wtedy, kiedy aktywności w naszym kursie mają włączoną funkcję oznaczania ich jako wykonane. Albo w sposób automatyczny, czyli student musi spełnić jakieś warunki, żeby dany element kursu mu się oznaczył jako wykonany, albo studenci mogą samodzielnie, ręcznie każdy z tych elementów kursu sobie oznaczyć jako wykonany. Tak czy inaczej, jeśli ta funkcja jest włączona, to tutaj w tym miejscu znajdziemy bardzo przydatną tabelkę pokazującą nam wszystkie elementy naszego kursu. Na górze mamy wymienione wszystkie elementy kursu. Po lewej stronie widzimy wszystkich studentów naszego kursu i w tej tabeli widzimy, kto które elementy kursu ma już oznaczone jako wykonane. Oprócz tego najbardziej chyba przydatnego raportu na temat ukończenia aktywności w sekcji Administracja pod linkiem Raporty znajdziemy również wiele innych raportów. Nie wszystkie będą bardzo przydatne. Pamiętamy, że na przykład logi pokazują nam bardzo szczegółowo konkretne kliknięcia wszystkich studentów w kursie, co nie jest dobre do analizowania, chyba że chcemy znaleźć jakąś konkretną informację, czy dany student w konkretnym dniu, w konkretnej aktywności coś robił, ale znajdziemy tutaj również ciekawe raporty aktywności w kursie, raporty o uczestnikach kursu, czy jakieś statystyki podsumowujące aktywność w kursie.